Grałem deską 61 sekund Strange King. Z jednej strony szybsza, drugiej wolniejsza. Z jednej strony jest deska ofensywna, z drugiej obronna. Odczucia z gry tą deską są takie, że naprawdę ona wspomaga grę rotacyjną. Na backhandzie mamy przekładkę z bardzo miękkiego drewna, na forehandzie mamy twardszą przekładkę i jedna i druga wspomaga grę rotacyjną. Według mnie deska dobrze tłumi drgania i odczułem to, że z jednej strony jest szybsza, drugiej wolniejsza. Na pewno nie jest demonem prędkości, ale jakaś super wolna też nie jest. Powiedziałbym, że jest przeciętna deska. Szybkość Na forehandzie i na backhandzie jest różna. Inni producenci proponują nam deski, które się różnią na przykład jedną klasą szybkości, na przykład Al+, Off-, Minus. Tutaj ewidentnie czujemy, że jest All Off. Wydaje mi się, że jest sztywna powyżej średniej. Deska ta jest sztywniejsza od deski, którą gram na co dzień. Na co dzień gram deską Butterfly'a Defense 2. Sztywność tej deski ze względu, że ma bardzo dużo przekładek w sobie, tam jest strasznie dużo warstw drewna, jest spora. Uważam, że kontrola też jest niższa niż w desce Butterfly Defense 2. Miałem naklejoną układzinę Andorra Santer i wydaje mi się, że jest znaczna różnica w kontroli, to znaczy jest mniej tej kontroli niż w przypadku Ragzy, która jest naklejona na deskę Butterfly'a. Przez to, że sztywność jest taka duża, ona bardzo tłumi drgania przy każdym zagraniu. Na pewno jest lżejsza od tej, którą gram obecnie. Gram dosyć ciężką deską, więc w sumie każda będzie lżejsza. Do tej deski pasują układziny miękkie, rotacyjne. Mogą być nawet na grubszym podkładzie. Okładziny zdecydowanie będą do gry defensywnej na backhandzie. Można pokombinować coś bardziej ofensywnego na forehandzie, ale również krótkie chopy też będą tam pasować na forehand.
naprawdę uważam, że zawodnicy na każdym poziomie wyszkolenia mogli grać tą deską. Deska jest dedykowana dla osób, które z jednej strony grają typowo ofensywę, a z drugiej strony blokują chopem bądź bronią się od stołu. Zawodnicy, którzy szukają jakichś alternatyw, aby zwolnić swój backhand i dostać więcej kontroli, to będą chcieli spróbować tej deski. Tą deskę odradziłbym na pewno zawodnikom, którzy grają klasyczną defensywę, jak i klasyczną ofensywę. Tą deską dobrze gra się na pewno kontrę i chop block. W związku z tym, że to jest dosyć szybka deska po stronie forehandowej, no ten blok trochę ucieka za stół. Odradzałbym tą deskę zawodnikom typowo ofensywnym, grającym standardowo dwoma gładkimi okładzinami do przodu. Zawodnicy grający klasyczną defensywę także nie będą za bardzo zadowoleni, bo jest to deska bardziej do gry blisko stołu. Wydaje mi się, że jest to przyzwoita deska. Nie znalazłem żadnych, obejrzałem sobie ją dokładnie z dwóch stron i nie znalazłem żadnych uszczerbków. Znaczy ja preferuję deski o prostym uchwycie, więc co pozwala na obracanie. Natomiast no, niespecjalnie jakoś przeszkadzał mi ten uchwyt, dało się z nim grać. Konrad bardzo fajnie grał chopem tą deską. Nakleiliśmy na tą deskę taniego chopa, który nie powinien mieć za dużych zakłóceń, a jednak przy stole on robił robotę mimo wszystko. Ciężko ocenić, czy jakość tej deski jest zgodna z jej sugerowaną ceną, jednak biorąc pod uwagę Neubayery, które są zdecydowanie droższe, jest to cena alternatywna, fajna. Biorąc pod uwagę hallmarki doniki kombinowane, gdzie tam jest tylko jedna klasa, różnica tylko jednej klasy szybkości, jest to cena mniej konkurencyjna. Wcześniej deska dobrze się zachowuje przy chop bloku, są możliwe pchnięcia, odbiór serwisu też jest dosyć łatwy. Uważam, że cena jest zasadna, ponieważ naprawdę można odczuć dużą różnicę w prędkości deski po jednej i po drugiej stronie, co nie jest tak oczywiste w przypadku innych desek kombinowanych. Na pewno ta deska znajdzie swoich odbiorców, którzy będą chcieli pokombinować ze swoją grą, zagrać coś mniej standardowego. Jednak takich odbiorców tego typu sprzętu jest bardzo mało. Dziękuję za test i zapraszam do obserwowania kanału. Pamiętajcie, łapki w górę i za tydzień wrzucamy następny materiał. Subskrybujcie ten kanał.